Australia na Eurowizji. Dość kontrowersyjny temat. Czy ona w ogóle powinna tu być, skoro prezentuje taką piosenkę? Cześć wszystkim, z tej strony Michulec i widzimy się w kolejnym odcinku z mojej serii reakcji na piosenki z Eurowizji 2024. Dzisiaj ocenimy piosenkę z Australii. Australia na Eurowizji. To jest fenomen z jednej strony, no bo od prawie 10 lat jest już z nami obecna, chociaż to jest Eurowizja. Euro. Nie Australio, nie Euroazjo, nie Euras Australio, tylko Eurowizja, a jednak jest Australia na Eurowizji. I o przyczynach tego, że Australia jest na tej Eurowizji, moglibyśmy przegadać kolejne 10 minut, ale po prostu może zaakceptujmy fakt, że ta Australia jest na tej Eurowizji, no bo co my mamy tutaj do zrobienia, jak my możemy wpłynąć, żeby tej Australii nie było? Nie mamy na to wpływu, więc już niech będzie sobie ta Australia na Eurowizji, byleby prezentowała ciekawe utwory. No i to właśnie, o tym porozmawiamy, bo tak naprawdę do późnej jesieni nie było wiadomo, czy w ogóle Australia weźmie udział w tej Eurowizji 2024, ze względu na to, że australijski nadawca nie jest członkiem Europejskiej Unii Nadawców, nie jest członkiem takim realnym, normalnym, zwyczajnym, więc nie może brać z zasady udziału w Eurowizji. Jest członkiem stowarzyszonym z organizacją, więc ta organizacja musi go zaprosić na ten konkurs i to się odbywało na podstawie umowy, która się skończyła w 2023 roku. No i teraz było pytanie, czy ta umowa będzie przedłużona, no bo z jednej strony Australia nie leży w Europie, to jest jasne, it's obvious. Z drugiej strony zainteresowanie też w Australii tą Eurowizją trochę spadło, szczególnie ze względów właśnie finansowych nadawcy, dla którego wybór reprezentanta, ale też w ogóle przyjazd do Europy i organizacja jakby pobytu na miejscu, to są większe koszty niż porównywalnie dla innych krajów. No a wyników nie ma. Wyniki nie są złe, ale też umówmy się, Australia w ostatnich latach nie bije się o zwycięstwo. Ostatecznie jednak ta umowa została podpisana i Australię możemy zobaczyć na Eurowizji, a będzie Australię reprezentował zespół Electric Fields, który już przymierzał się do reprezentowania Australii w 2019 roku. Wtedy to w selekcjach zajął drugie miejsce i wiele osób mówiło, że fajnie byłoby, gdyby Electric Fields pojechali jednak na tę Eurowizję, no bo ich ta oryginalność wynikająca właśnie z inspiracji kulturą aborygeńską jest tak inna i tak niepasująca do europejskiego podejścia do piosenki, że fajnie byłoby usłyszeć ten zespół na żywo. No i tak, marzenia zostały spełnione. Pytanie, czy tegoroczny utwór faktycznie ma szansę zawojować stawkę Eurowizji 2024? Czas to sprawdzić. Okej, w końcu są jakieś takie właśnie powiedziałbym, nie orientalne, tylko aborygeńskie te rytmy. Tam chociaż słychać było przez sekundę ten instrument. Na razie jest bardzo poprawne i trudno powiedzieć coś o tym. Spodziewałem się czegoś bardziej oryginalnego, czegoś bardziej takiego, powiedziałbym, właśnie w stylu tej piosenki z 2019 roku, a na razie jest to bardzo takie bezpieczne. Milka Lila. To jest łatwe do zaśpiewania, do zapamiętania, to jedno słowo, ta jedna fraza. No tutaj to słyszę dużo właśnie takiego autotuna, efektów. Ja nie jestem tego fanem na Eurowizji, zresztą to jest zakazane, więc nie lubię takich studyjek. Controversial! Wow! Coś w końcu się ruszyło w tym lyric video. W sensie bardzo przewidywalne i bardzo takie neutralne. Trochę bioderko się kołysze, ale powiem szczerze, nie czuję, że to jest piosenka na awans do finału. I też ten tekst jest taki z jednej strony trochę pro-LGBT, w ogóle pro-diversity. W sensie jakby mamy jedną krew, ale możemy się różnić na wiele sposobów i to jest super przesłanie, ale ja mam wrażenie, że to jest takie bardzo właśnie bezpieczne i oklepane. A tu bym się spodziewał czegoś z pazurem i właśnie z takim charakterem bardzo, jednak tym aborygeńskim. I tego mi brakuje, to jest lekko tutaj wyczuwalne, ale bardzo, bardzo gdzieś tam daleko. Nie wiem, bardziej mi to pasuje na, oficjalną piosenkę Drag Race'u niż reprezentantkę czy reprezentantów Australii na Eurowizji. Sorry, nie czuję jakoś tego klimatu tutaj. Co mogę powiedzieć? Nie czekałem na Australię i w sumie dobrze, bo przynajmniej nie jestem rozczarowany.
No bo ta piosenka po prostu jest. Ona nie jest zła. To słychać, że ona jest dobrze wyprodukowana, ale mam wrażenie, że ona jest stworzona pod Eurowizję, że ona jest po prostu taka na maksa europejska. Za bardzo chciała być właśnie taka europejska i podobać się wszystkim i skutek może być odwrotny, że mało komu się będzie podobała, bo jeżeli ktoś mówi na przykład o reprezentance Polski, o naszej piosence, że jest radiowa, że jest wtórna, to co można powiedzieć o tej piosence? Ta praktycznie w ogóle nie ma charakteru. Gdyby nie te 2 sekundy z instrumentami i jedno słowo tak naprawdę no, w tym właśnie języku aborygenów, to w zasadzie w ogóle nie miałoby to takiej duszy, w ogóle nie miałoby to takiego charakteru. Pro equality, pro diversity, ok, ale takich piosenek też już jest sporo i może nie na Eurowizji, ale ogólnie, wiecie, jakby w tej przestrzeni muzycznej. Więc no do mnie to nie trafia zupełnie. Uważam, że to jest stracony rok dla Australii. Widać, że postawili po prostu na nazwisko, o którym się mówiło w zasadzie każdego roku w kontekście Eurowizji, w kontekście ich powrotu właśnie do selekcji, czy brania pod uwagę pod kątem wyboru wewnętrznego, ale moim zdaniem nie przełożyło się to na jakość muzyczną i trochę szkoda. Oczywiście jestem ciekawy, jak oni wystąpią w Malmö. Na pewno będą zjawiskiem, jeśli chodzi o taki image i w ogóle no, taki medialny charakter swojego występu, swojego bycia tam, ale nie uważam, że to jest piosenka, która ma szansę na finał. Naprawdę obawiam się, że Australia drugi raz w swojej historii zostanie w półfinale Eurowizji, bo pamiętam, kto występuje w naszym polskim półfinale, w którym występuje też Australia i tutaj, mówiąc szczerze, konkurencja jest naprawdę duża. Jeżeli miałbym kogoś wskazać, kto właśnie tych punktów nie dostanie, to Australia, szczególnie, że dla niej te nowe zasady Eurowizji no, nie są korzystne. Australia większość swoich punktów w historii swoich startów na Eurowizji otrzymywała od jurorów. Widzowie raczej nie dają punktów Australii w finale Eurowizji, więc no, jeżeli tylko mamy widzów w półfinale, to tutaj naprawdę może być trudno o te punkty, gdy ta piosenka po prostu jest no, taka niezapamiętywalna. Myślę, że nie ma co się dalej nad tym rozwodzić. Dla mnie to jest nietrafiony strzał i trochę mi szkoda, że Australia idzie w tym kierunku, ale mamy 2025 rok, może tutaj on przyniesie coś naprawdę takiego przełomowego i utwór, który naprawdę będzie walczył o dobry wynik na Eurowizji. A jak Tobie podoba się piosenka z Australii na Eurowizji? Czy Ty jesteś fanem zespołu Electric Fields? A może jesteś zawiedziony tą propozycją? Daj znać koniecznie w komentarzu i jeżeli podobało Ci się to wideo, to zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i oczywiście lajkowania, bo to sprawia, że mam coraz większe zasięgi i mogę docierać do coraz większego grona osób. Oczywiście zachęcam Cię też do zobaczenia mojego profilu na TikToku, na Instagramie oraz do dołączenia do mojego eurowizyjnego serweru na Discordzie. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!